Mateusz Podolski. Panie Krzysztofie, czy reinkarnacja nie sprawia, że możemy być bezkarni, bo przeżyjemy życie drugi raz? Wierząc w reinkarnację, możemy w pierwszym życiu żyć źle, bo i tak możemy naprawić się w następnych. To nie takie proste, Mateuszu Podolski. Otóż zwróćmy uwagę. Za reinkarnacją przemawia też pewna niesprawiedliwość naszego życia, naszych istnień, nawet w obecnej sytuacji, ale w każdym pokoleniu jest ta niesprawiedliwość. Bo zwróćmy uwagę, jeżeli Bóg daje nam jedno życie i musimy je przejść, potem umieramy i budzimy się na sądzie ostatecznym, to duże dylematy, gdyby, oczywiście tak mówię pół żartem, pół serio, ale gdyby ludzie, którzy żyją teraz, żyli wcześniej, będą żyli, a mają tylko jedno życie, mogli mieć adwokata swojego przy sądzeniu w sądzie ostatecznym, to wyszedłby niezły marazm. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, że moim zdaniem przeczy jednemu życiu tu na ziemi coś takiego. Ludzie się rodzą różni. Rodzą się ładni i brzydcy. Rodzą się mądrzy i głupcy. Rodzą się ludzie z różnymi problemami zdrowotnymi od samego początku. Niektórzy mają los piękny i długi w takim jednym życiu i powodzi im się, a inni od samego początku mają problemy i nie są w stanie pokonać tych problemów, chociażby zdrowotne. No wyobraźmy sobie, że rodzi się człowiek, który urodził się z garbem, czy z innymi schorzeniami, które towarzyszą mu przez całe jego życie. Rodzą się niewidomi, rodzą się głuchoniemi. Zwróćmy uwagę, że nie istnieje właściwie sprawiedliwość, biorąc pod uwagę jedno życie. Nie istnieje sprawiedliwość równego startu, bo ten start jest różny. Ktoś powie, a dlaczego tak się dzieje? A no właśnie. I tu jest, panie Podolski, odpowiedź dla pana, że właśnie to nie jest tak prosto, że narobisz błędów, urodzisz się, masz świadomość albo domniemasz, że istnieje reinkarnacja, a to sobie w tym życiu mogę żyć źle, bezdusznie, mogę krzywdzić innych i tak dalej. A zobacz, urodziłeś się przystojny, urodziłeś się w miarę mądry, inteligentny, masz wiedzieć ci się w życiu, a mimo wszystko ty mówisz, a po co ja mam się starać, a będę dla innych złym, będę egoistą, będę taki, jaki chcę być, tak? I w tym momencie, robiąc takie rzeczy, pracujesz na swój przyszły defekt. Czy to intelektualny, czy to wizualny, czy jeszcze scenariusz losowy. Są ludzie, którym przez całe życie się nie wiedzie, mimo że się starają. Ciągle natrafiają na osoby, z którymi się wiążą, które potem zamiast żyć wspólnie fajnie, to mają piekło z sobą. I ktoś powie, dlaczego? Dlaczego to za mną chodzi? Może to nie to za tobą chodzi, a twoje poprzednie życie, które musisz odpracować. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie zmarnować żadnego życia na bzdurne zło, ponieważ za to przyjdzie nam zapłacić w jakości, w jakiej się urodzimy. To jest bardzo istotne i to jest bardzo sprawiedliwe. I wtedy zwróćcie uwagę, że właśnie spoglądając na to w taki sposób, powiemy inaczej. To jest sprawiedliwe. Możesz się urodzić w takiej doskonałości, na jaką zapracowałeś.
A jeżeli zapracowałeś na super doskonałość, rodzisz się inteligentny, przystojny, ładny, czy inteligentna, przystojna, ładna, rodzisz się i wiedzie ci się, mogłeś sobie zrobić dobry scenariusz na to życie, czyli przeznaczenie, ponieważ zapracowałeś w poprzednim życiu na to. Tylko uważaj, to jest o tyle niebezpieczne, że znów się rodzisz w amnezji, znów tam, gdzie się urodziłeś, ludzie z otoczenia powiedzą ci, w co masz wierzyć, jak masz wierzyć, co jest moralnością, co nie jest moralnością. Zaczniesz żyć między ludźmi, nabierzesz od nich nawyków i uwaga, spostrzeżesz, że jesteś od nich inteligentniejszy, ładniejszy, i zaczniesz źle wykorzystywać swoje życie i znów pracujesz na scenariusz zły w następnym życiu. To jest tak bardzo ważne, jak żyjemy w każdym z istnień, ponieważ od tego, jak dziś żyjemy, jak teraz żyjemy, zależy nasze przyszłe wcielenie. To nie jest tak do końca, że my planujemy swoje... Bo przecież gdyby każdy z nas, jako dusza, planował przyszłe wcielenie, to by je planował idealnie. Ale on może je zaplanować w taki sposób, ile zarobił na to życie. Rozumiecie? To może było prościej powiedzieć, że jest sobie dwoje ludzi i teraz tak, cały miesiąc pracują, żeby potem miesiąc wypoczywać. No i jeden haruje od rana do wieczora i zarabia fajne pieniądze, a drugi raz poszedł do pracy, raz nie poszedł, potem trochę popracował, znów nie popracował, dostał marne pieniądze. Ale uwaga, na urlop jadą obydwoje. Tylko ten, który ciężko pracował, był konsekwentny, zarobił na bardzo fajne wakacje. Może być w świetnym hotelu, w którym dają jedzenie, 3 posiłki dziennie, jest basen, jest wyjście blisko centrum miasteczka, jest woda, jest jakiś brzeg morza czy oceanu. A drugi też tam może się znaleźć, tylko że nie będzie mógł spać w hotelu, bo go na niego nie stać. Stać go będzie na tanie zupki gdzieś tam i to nie każdego dnia, tak sobie wyliczył. No i będzie sobie musiał jakoś radzić. I nieraz, jak zobaczy tego drugiego wychodzącego uśmiechniętego z hotelu, powie, jakiś ten los jest niesprawiedliwy. On nie ma problemów, sobie żyje, a ja? No właśnie, a ty? Tym, że jest reinkarnacja. Reinkarnacja jest bardzo sprawiedliwa. I nie obarczajmy o swój los Pana Boga, ponieważ On nie jest za ten los winny. To my wypracowaliśmy sobie taki los i im szybciej to zrozumiemy i zaczniemy to nadrabiać, tym lepiej.